starałem się czuć taką odpowiedzialność za rzut kostką, za wprawienie tych zdarzeń losowych w ruch. Gdybym nie traktował ich poważnie, to nie mógłbym grać sam ze sobą, tak? Fundamentem wszystkiego jest dialektyka porządku i przypadku, reguły i wyjątku. To jest absolutnie też taki filozoficzny chyba fundament projektu Winylowiec i Winylogos. Bardzo dużo zajmowałem się street artem, dużo szalałem z wlepkami po Warszawie. Szukałem sobie fajnego wlepkarskiego medium, fajnego tworzywa. W którymś momencie odkryłem folię winylową i się zakochałem w tym materiale. Na początku to były te takie bioorganiczne moduły z tej folii PCV i one tworzyły coraz większe organizmy. To się nazywało styl ośmiornicowy. Proces powstawania winylowca jest ekstremalnie istotnym elementem tej pracy. Można sobie wyobrazić, że ktoś tworząc taki system mógłby takie rzeczy chcieć rysować albo drukować, czy oddać to zadanie komputerom, które by produkowały tego bardzo dużo. Natomiast medium, w stronę którego on się zwrócił, jest niesamowite. Tak? I jak połączył te rzeczy ze sobą i stworzył tą formę sztucznego życia z folii służącej do wydrukowania napisu kebab, pozostanie tajemnicą na wieki. Winylowiec, który się wyłonił ze stylu ośmiornicowego, no już istotą tego wyłonienia było to, że po prostu zaobserwowałem pewne charakterystyczne, fajne, spójne elementy strukturalne swojego języka. Chciałem je podbić i po prostu oczyściłem tak jakby winylowiec ze stylu ośmiornicowego. Zostały elementy, które łączył pewien wspólny duch, pewna idea, którą próbowałem potem zakodować, jakoś uchwycić w formę językową, to wrażenie, które z tych elementów biło. I w ten sposób powstał język Winylogos, czyli specjalny kod, specjalny zapis służący do opisywania struktury winylowca, czy też do opisywania procedury powstawania winylowca krok po kroku. To, co jest bardzo interesujące w tym i bym powiedział, że absolutnie genialne w podejściu Jastrzębskiego do tworzenia winylowców, jest to, że z jednej strony ładunek intelektualny stojący za każdą z tych prac i całym systemem jest porażający. Dla większości z nas niemożliwy do przetworzenia i przyswojenia, ale jednocześnie jest w tej sztuce taka ekspresyjna wrażeniowość, która zaprasza nas do tego, żeby się po prostu tym cieszyć właśnie tą sztuczną naturalnością. On jest tak wieloznaczny i w odniesieniu do różnych tradycji artystycznych jest tak zdolny do mimikry, do ich naśladowania, do funkcjonowania w ramach nich, bo to może być art brut, tak? To może być wycinanie kolorowych kropek po prostu, żeby zająć ręce i spędzić wieczór miło, a to może być jakaś refleksja filozoficzna na temat genezy życia. Jastrzębski podejmuje takie tematy, które mogą wydawać się niepopularne, ale wydaje mi się, że jego sztuka na trwale wpisze się w historię sztuki i jest, nazwijmy to, odporna na wszelkiego rodzaju mody i sezony w sztuce.